Przez kilkanaście lat organizowałem lubelski Dzień Judaizmu, a więc tych dni judaizmu było, nie jestem w stanie w tej chwili obliczyć, ale od 2003 do 2019 to 16, 17, no sporo, kilkanaście. Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce jest stosunkowo nową inicjatywą. Pojawiła się ona po Soborze Watykańskim II, ale nie od razu. W Polsce dopiero za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. I na pewno tutaj impuls wypływał z nauczania papieskiego. Szczególnie przełomowy był moment jego pierwszej wizyty w rzymskiej synagodze, która tak niedaleko znajduje się przecież od Watykanu. Adresatami Dnia Judaizmu są właściwie katolicy. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że chrześcijaństwo ma żydowskie korzenie. I jak właśnie wspomniany tutaj Jan Paweł II mówi, że kto spotyka Jezusa jako Jego wyznawca, spotyka także judaizm. Ale w dniu judaizmu także włączona jest wspólna modlitwa chrześcijańsko-żydowska i w ten sposób także Żydzi stają się uczestnikami tego właśnie religijnego w gruncie rzeczy spotkania. Więc tyle, jeśli chodzi o ramy ogólne. Kościół w Polsce, właściwie Komisja Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem podjęła tę inicjatywę pod koniec lat 90., bodajże w 1998 roku, ale to jest do sprawdzenia. I od początku była myśl taka, żeby ogólnopolski Dzień Judaizmu odbywał się w wybranej diecezji, a później, żeby już w tej diecezji stawał się trwałą uroczystością, tak to nazwijmy, trwałym spotkaniem. Do tej pory ponad 20 diecezji organizowało u siebie Dzień Judaizmu, ale niestety tylko kilka z nich mają go na trwałe i do tych diecezji należy archidiecezja lubelska, jakkolwiek u nas nie wygląda sam ten obchód Dnia Judaizmu, nie wygląda imponująco, choćby tak jak w Poznaniu, gdzie to trwa przez cały tydzień. I w Poznaniu także udało się instytucje miejskie włączyć. W Lublinie robiliśmy to w skromniejszym wymiarze. Wtedy, kiedy ja zacząłem organizować, zbiegło się to także z tym, że byłem prorektorem seminarium duchownego w Lublinie i również tymi pierwszymi adresatami byli klerycy. Był to jakiś element formacji w tym duchu soborowym. Sobor tutaj stanowi ewidentnie wielki przełom, no ale nie sposób tutaj o tym opowiadać, ale trudno zrozumieć, że właściwie ten dialog chrześcijańsko-żydowski jest czymś nowym i zaledwie trwającym 50 kilka lat od czasów Soboru Watykańskiego II. A rzeczywiście duże przyspieszenie nastąpiło za pontyfikatu Jana Pawła II. I stąd właśnie ważne było, żeby był taki element formacyjny w seminarium. Dlatego też seminarium stało się miejscem, w którym to spotkanie co roku 17 stycznia, jakkolwiek tutaj też pewna zmiana następowała wtedy, kiedy 17 stycznia wypadał szabat, więc chodziło nam o to, żeby jednak nasi przyjaciele, jak uczył Jan Paweł II, starsi bracia w wierze mogli wziąć udział, więc wtedy robiliśmy albo przed, albo po któregoś dnia. Pamiętam, ponieważ wśród nas był także rabin Boaz Pass. Zrobiliśmy Dzień Judaizmu na zakończenie szabatu i zaczęliśmy go od nabożeństwa kończącego szabat, więc
to był taki, powiedziałbym, że unikalny dzień judaizmu, w którym były dwa nabożeństwa, żydowskie i chrześcijańskie, ponieważ struktura jest taka, że jest ta część modlitewna i jest część intelektualna. Zawsze zapraszaliśmy kogoś, najczęściej była to jakaś debata panelowa, ale były też wykłady z dyskusją, więc to ta druga część, a trzecia już bardziej taka, powiedziałbym, towarzyska w tym sensie, że wspólny posiłek, no, radość z przebywania z sobą. I tymi pierwszymi adresatami byli ze strony chrześcijańskiej, katolickiej byli klerycy. Później nastąpił pewien impas wraz ze zmianą, po pierwsze po śmierci arcybiskupa Życińskiego i trzeba właśnie powiedzieć, że tym wielkim promotorem Dnia Judaizmu w Lublinie był arcybiskup Józef Życiński, który w ogóle bardzo dużo uczynił nie tylko na tym odcinku dla zbudowania, powiedziałbym, prawdziwych relacji chrześcijańsko-żydowskich, których przed jego przyjściem do archidiecezji lubelskiej Kościół lubelski nie praktykował, był wręcz obojętny, głuchy, a nawet powiedziałbym, że w dużej mierze tradycyjnie antysemicki. Kiedy mówię tradycyjnie antysemicki, to znaczy, że niewrażliwy, ale z pewną ostrożnością, zachowujący wiele przesądów antysemickich. Jak powiedziałem, że soborowe nauczanie jest przełomem i ono rzeczywiście jeszcze nie dotarło szeroko. Dlatego tak ważne wydawało się, żeby ten Dzień Judaizmu stanowił element formacyjny w seminarium. To przez kilka lat wydaje mi się, że przynosiło jakieś owoce. Tu jestem dość umiarkowany co do skali oddziaływania. Ale po śmierci arcybiskupa Życińskiego, wracam do tego wątku, i po zmianie także władz seminarium się wyłączyło jako współorganizator, a nawet specjalnie chyba nie zachęcało alumnów do uczestnictwa w tych obchodach. Nie zniechęcało, ale i nie zachęcało. I wtedy zauważyłem, że rzeczywiście przychodzi. Wtedy to jeszcze były bardziej liczne roczniki, że w tej chwili już w ogóle kleryków jest bardzo mało. W seminarium może 40, 50 wszystkich razem, ale wtedy jeszcze było ich około 100, więc może przychodziła połowa, ale kiedy uczestnictwo nie było obowiązkowe. Z pewnego punktu widzenia może to i lepiej. Z innego punktu widzenia jednak została utracona ta szansa oddziaływania, stałego oddziaływania formacyjnego. Kiedy ja pracowałem w seminarium, a było to przez 10 lat, to Dzień Judaizmu był także stałym punktem kalendarium, a więc rocznych wydarzeń co roku obchodzonych przez wszystkich. Takie kalendarium istnieje i różne punkty są do niego włączane. Dzień Judaizmu wypadł z tego seminaryjnego kalendarium i w ogóle ta formacja w tym duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego zamarła. Widocznie uznano to za element duszpasterstwa arcybiskupa Życińskiego. Nowy arcybiskup niczego nie czynił, żeby się wycofywać, ale nie był entuzjastą. A na pewno nowi przełożeni w seminarium nie byli entuzjastami, ponieważ utrwaliła się tradycja, że w seminarium że na terenie seminarium ten Dzień Judaizmu był obchodzony, więc ja oczywiście trwałem przy tym, żeby nie zmieniać miejsca obchodów, trochę też kierując się taką zasadą z życia kościelnego, która mówi, że dłużej klasztora niż przeora. Przełożeni się zmieniają i dobrze jest trwać przy pewnym miejscu. Tak to zostało, ale w międzyczasie zauważyłem pewną ewolucję. Otóż więcej ludzi z miasta zaczęło przychodzić i
Pod koniec właściwie, tak jak na początku ta aula była wypełniana przez klerków, tak pod koniec tego okresu, w którym ja byłem odpowiedzialny za organizowanie Dnia Judaizmu, coraz więcej przychodziło ludzi z miasta, więc to było jakieś oddziaływanie i moim zdaniem następny etap powinien być taki, że ten Dzień Judaizmu przenosi się do parafii. To byłby już czas, ale niestety to jeszcze nie nastąpiło. I mam wrażenie, że to jest no po prostu minimum, które można zrobić. W tym okresie, kiedy byłem jednym z przełożonych w seminarium, było szereg jeszcze działań na odcinku właśnie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, wizyty gości żydowskich z Izraela, również spotkania z polskimi Żydami, także z lubelskimi Żydami. Pamiętam spotkanie z Wandą Lotter na temat twórczości literackiej jej mamy, ale także rodzinnych tradycji żydowskich. Zresztą no, Wanda Lotter często uczestniczyła także w Dniu Judaizmu, ale przy okazji któregoś chyba Dnia Judaizmu wyszła taka idea spotkania wokół twórczości jej mamy Zofii Grzesiak. Ale chyba najbardziej interesujące było spotkanie w okresie wakacji dwóch grup studentów. Niewielkiej grupy, kilkunastoosobowej studentów naszego seminarium i kilkuosobowej grupy studentów Kolegium Rabinackiego, Kolegium Geigera w Berlinie, dość znanym u nas, bo jego książki są tłumaczone na język polski, publikowane w Polsce rabinem Walterem Homolką. I to było bardzo ciekawe i udane spotkanie. Były oczywiście elementy wykładów, dyskusji, natomiast o ile dyskusje daleko nas w dialogu nie zaprowadziły, to instrumentem bardzo udanego dialogu okazał się stół biliardowy, przy którym właśnie młodzi Polacy katolicy i młodzi Żydzi doskonale się rozumieli i bardzo się zaprzyjaźnili. Więc właśnie do dzisiaj niektórzy już są kilka czy nawet kilkanaście lat po święceniach, bo to spotkanie miało miejsce bodajże w 2008 roku, więc sporo czasu upłynęło od tego czasu, ale niektórzy do dzisiaj bardzo mile, właśnie młodzi księża, wspominają ten moment, ten tydzień, bo zdaje się, że to spotkanie trwało przez tydzień czasu. I ja zazwyczaj myślałem o całej tej robocie na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w ramach moich prac w seminarium jako o takiej syzyfowej, beznadziejnej pracy, trochę jak rzucanie grochem o ścianę. Któregoś roku zostałem mile zaskoczony. Akurat wróciłem z wakacji, myślę, że to było dobrych 10 lat temu, jeśli nie więcej, i włączyłem telewizor, żeby dowiedzieć się, co tu słychać na Lubelszczyźnie. Więc włączyłem lokalny kanał, były akurat wiadomości Panoramy Lubelskiej. I jednym z pierwszych newsów była informacja, że ksiądz Rafał Pastwa, dzisiaj on jest dość znany w Lublinie, wtedy był w ogóle nieznany młody ksiądz, który został wikariuszem w Kraśniku, że wziął grupę ministrantów i uporządkował cmentarz żydowski w Kraśniku. O tym był ten news. I wtedy pomyślałem, że jednak to jakoś to rzucone ziarno w seminarium wzrasta, pracuje. No i takich księży było kilkasetek, którzy wyszli z seminarium, ale tych, którzy tak naprawdę coś z tego zrozumieli, no to jedna ręka by wystarczyła, żeby ich policzyć. Ale ja bym powiedział, że to jest dużo, biorąc dużo w tym sensie, że stworzyło się coś, co już żyje, co pracuje.